Będą sprawdzać bilety. Można jechać dalej. За прощение, что вы снимаете? Nie czułem się, wychodząc na własnym osiedlu, tak bezpiecznie jak tutaj. W Rosji ludzie biją się o paliwo, są kolejki. Dobra, ostatnio pokazałem wam, jak wygląda mieszkanie, jak przyjechałem. Tam są sypy tak zwane. Jak to w mieszkaniu, ma się śmieci. Mówię, dobra, idę wyrzucić śmieci, chciałem zjechać na dół, ale tutaj koleżanka Wasilisa mi przypomniała, że są wsypy, czy jak to się to nazywało. Kiedyś w Polsce też to było, ale potem tam się niby piekli, że są niby szczury i tak dalej. Butelka się nie mieści takiego sypu, czyli taki duży worek z śmieciami tam nie wejdzie. Teraz jedziemy, pokażę wam generalnie, jak to wygląda na zewnątrz, czyli osiedle, typowo jak w Polsce. I jedziemy dzisiaj do parku KGB. Czyli Wasilisa do czego? ВДНХ. WDNH, no właśnie. Nie wiem czemu, ale mi się tak kojarzy, że to jest KGB HD. Taka nazwa. Tak czy inaczej jedziemy tam i do Muzeum Kosmonautyki i na wieżę telewizyjną i na tak zwany Młyn Diabelski. Tak więc kilka rzeczy jest do pokazania. No a tak wygląda typowo osiedle. To jest blok, w którym mieszkam na 7. piętrze. Tutaj jak widzicie są te balkony obudowane. Nie wszystkie są zabudowane te balkony. Trochę takie to jest dziwne, no ale że nie wiem, traktuję to jako takie dodatkowe pomieszczenie, dodatkową komórkę. Można też tam przechowywać. W Polsce to raczej na balkonach ludzie mają balkon jako balkon. Okej, ten balkon, w którym ja mieszkam, to on jest otwarty. No i no właśnie, jest otwarty i gołębie przychodzą i tam sobie srają, bo to w ogóle ten balkon ma coś takiego jak schody awaryjne, przeciwpożarowe. Ты карту взял для метро? Tak, ja mam kartę. Przeciwpożarowe i one właśnie przechodzą z balkonu na balkon. Są zamknięte przez jakąś taką płytę. Pokażę wam to przy okazji. No ale to wygląda jak wygląda. No co, generalnie jeśli chodzi o pogodę, no to pogoda mnie trochę rozczarowała. W większości pada, trochę pada. Liczyłem naprawdę na spory, solidny mróz i dużo śniegu. Okazuje się, że na chwilę obecną w Polsce jest więcej śniegu niż w Rosji. Czyli, no, krótko mówiąc, ocieplenie klimatu dotarło do Rosji, a szczególnie do Moskwy. Nie wiem jak jest dalej, no ale mamy ocieplenie klimatu. No i co, no i zobaczcie, no tak to wygląda. Tutaj głównie wieżowce, domy 4-piętrowe. Takie starsze osiedle jest tutaj. Są tam jakieś na pewno sklepiki, chyba tam jest szkoła z tego co widzę. No tam będzie szkoła, tak. Jakiś tam plac zabaw. No ogólnie cisza, spokój. Wczoraj tu wracałem w 1:30. Okej. Bo powiem tak, czuję się mega bezpiecznie. Czuję się mega bezpiecznie i tak naprawdę nawet 20 lat temu w Polsce nie czułem się, wychodząc na własnym osiedlu, tak bezpiecznie jak tutaj. Podobne wrażenie miałem w Nowym Jorku. Też tam mogłem po nocy chodzić, obojętnie gdzie mieszkałem w Queens i jechałem sobie na Brooklyn czy na Manhattan i wszędzie się czułem mega bezpiecznie, dlatego że tam było też mnóstwo policji, dużo wojska w pełnym uzbrojeniu, dlatego to robiło roboty. Tutaj też jest dużo policji, praktycznie wszędzie jest policja i to robi robotę, ale co najważniejsze, zobaczcie. Przede mną jest stacja benzynowa, bo ogólnie się przyjęło w polskich mediach propaganda proukraińska, gdzie to pokazują, że podobno, czy też mówią, że podobno na stacjach benzynowych w Rosji ludzie biją się o paliwo, są kolejki, no to macie stację benzynową i ta stacja benzynowa tutaj wygląda tak samo codziennie. Cena benzyny 92-oktanowa, bo to jest 92-95, to jest piątka, jest 67 rubli i ja z mojej perspektywy 2 lata temu ponad, to ta benzyna tutaj kosztowała, z tego co pamiętam, ja tu nie byłem, ale mi Wasilisa zdjęcia przysłała, kosztowała 57, czyli o 10 jakby tych rubli wzrosła cena przez 2 lata. Czyli to praktycznie jest nic, wszędzie benzyna albo wraca do góry, albo opada w dół cena, tak więc ta cena jest ok, jak na tutejsze warunki. No i co? Biją się ludzie na stacji benzynowej? No nie zauważyłem. I to nie jest tylko jedna stacja, zobaczcie, że tutaj wokół jest dużo domów, dużo ludzi mieszka. Non stop ktoś podjeżdża na stację, nie ma kolejek za benzyną, nie ma kolejek, nie brakuje benzyny, no i też benzyna jest w odpowiedniej cenie, nikt się o nią nie bije. Tak więc to możecie między bajki wchować. Jest taki koleś z kanału samochodów elektrycznych, Adam TV, no to on się gdzieś pokłócił u siebie na grupie, zablokował mnie, w ogóle powiedział, że jestem kurwa tam ukraińskim propagandistą, czy tam nie, jestem ruską niemówcą i tak dalej, tylko dlatego, że powiedziałem jak jest. No a to są ludzie, którzy oglądają telewizor, modlą się do telewizora, wysyłają tego frajerstwa tylko na wiejskie, taka jest prawda. No dobra, tym razem nie metro, tym razem tramwaj. Mogliśmy jechać metrem, ale powiedziałem, pojedziemy z tramwajem, bo jeszcze nie jechałem tutaj tramwajem, a mam tą trójkę, czyli kartę na autobus, na tramwaj i na metro.
czyli odwrotnie niż w Nowym Jorku. Tam miałem tylko i wyłącznie Мы едем на метро. трамвай, на остановку едем. a tutaj za to napiszę wam dokładnie ile zapłaciłem, bo nie pamiętam teraz. To Wasylisa płaciła ze swojej karty, za tą kartę, za kartę, bo za gotówkę nie można było tego kupić, tak więc zobaczymy jak to wygląda. Dobra, tu jest nasze zejście, linia oznaczona na czerwono, czyli czerwona linia metra i tyle. No dobra, tak wygląda tutaj to całe podziemie. Tu też jedna, że nie idziemy do metra, tamtędy byście szli do metra. My idziemy tutaj korytarzem, aby przejść na drugą stronę ulicy do tramwaju. Tutaj korytarzem przechodząc widzicie, macie mnóstwo sklepików, spożywka, ubrania, kwiaty, tak to wygląda, automaty. Tutaj możecie właśnie kupić sobie te bilety czy też karty na metro. A nie, my jednak nie jedziemy na metro, tam było wejście na metro, a my wchodzimy na ulicę. Jeśli chodzi o metro, to zrobiłem kilkanaście rolek z metra, ponieważ tam jest taki hałas, że jak nic nie było wysłać, abym mówił. Tak więc na rolkach polecimy na YouTube, zobaczcie wiele stacji. To naprawdę robi robotę. Jest to coś innego niż w Nowym Jorku. W Nowym Jorku metro jest strasznie brudne, zaniedbane. Może dlatego też, że ono jest otwarte 24 na dobę, a w Moskwie metro jest otwarte, w nocy jest zamknięte. Tak więc jest jak jest. A jest najważniejsze, tutaj w Rosji też jest jak, nie wiem czy w całej Rosji, ale jak w Polsce, że pieszy ma pierwszeństwo, czyli podchodząc do pasów, nawet jak nie ma sygnalizacji świetnej, samochód musi wam ustąpić i zauważyłem, że ludzie tak na bezczelnego po prostu wchodzą pod te koła. Ja tego unikam, bo wiecie, jak ja mieszkam w Wielkiej Brytanii, a w Wielkiej Brytanii to generalnie mają wyjebane na to. Tak to mniej więcej wygląda. Tutaj się budują nowe bloki. Zobaczcie, to jest mnóstwo samochodów chińskich, czyli to jest coś, co wchodzi w Polsce, nie wiem, jak tam taksówki, ale osobówki jeżdżą, a tutaj praktycznie wszystkie samochody, wszystkie taksówki są chińskie, albo Toyoty. I sprawa wygląda w ten sposób, że od 2026 roku prawnie będzie zakazane posiadanie zakupu nowego samochodu na taksówkę produkcji innej niż rosyjskiej. Tak więc, jak to mówi Wasylisa, oni robią wszystko, żeby jej gospodarka kwitła, a nie upadała. I tak naprawdę, jeśli chodzi o te sankcje wszystkie, to sankcje działają na korzyść Rosji. O tym też wam opowiem Wasylisa, jak to wygląda z jej punktu widzenia jako mieszkanki Moskwy i Rosjanki. Czyli coś, co powinno się słuchać, czego powinno się słuchać, a nie propagandy telewizyjnej. W ogóle zobaczcie, tutaj macie takie, nie wiem jak to wygląda w innych krajach, może w Polsce też, ja generalnie autem jeżdżę, no, ale macie tutaj w Rosji taką aplikację. Ну так, видно, какой транспорт это I widać wszystko co jedzie, czy tramwaj, na którym jedziecie, czy metro, od razu wszystki czas, o której będzie, gdzie jest, taki jakby z GPS-em, no to jest fajne. Ale nie o tym, chciałem jeszcze powiedzieć, że kiedyś w Polsce, jak jeszcze nie miałem prawa jazdy, jeździłem tramwajem, to z mojej miejscowości, z miasta do Śląska do Chorzowa, gdzie pracowałem, jeździłem tramwajem numer 9. 7, 9, chyba 9, tak, 9 to było. I on jeździł co pół godziny, 2 tramwaje na godzinę jeździły. I musiałem kurwa czekać, że tam była taka pogoda jak dzisiaj zima, przykładowo czy tam jesień. Były liście na torach. Dzisiaj tramwaj czekał na mijankę i nie mógł podjechać. To mi się godzinę czekał na tramwaj. A tej tramwaje to mówisz co ile? 10 minut, tak? Вот он уже, ну, 10-5. Okej, 10-5 w zależności jaki tramwaj. Один за другим идет, то есть Ага. вообще минута разница. A, dobra, może wyłapaliście to, że my z Wasylistą się porozumiewamy w inny sposób. Znaczy ja do niej mówię po polsku, ona mówi do mnie po rosyjsku. I się rozumiemy. Tak więc no, jest okej, jest łatwo. No. To jest jak na granicy mi się pytają, jak przekraczałem granicę, czy rozumiem po rosyjsku. Mówię, no, że rozumiem. Czy mówisz? Mówię, nie mówię. No tak to jest. No dobra, czekamy na tramwaj. Jeden jest. A to, czekaj, jak wchodzimy do tramwaju, to też odbijamy tą kartę? Обязательно. Okej. No właśnie, to jak wchodzicie do tramwaju, to uważam, bo w metro w Stanach, bo na ilość przejazdów się przeciągało przez pasek. Też się dokłada, to wam pokażę, jak się wchodzi do metra i odbija was minus 69 rubli. Odbija wam po prostu kwotę. A na ile ty mi doładowałaś tę kartę? Na ile ona była? На 1000 рублей. Там Na можно 1000 rubli. покупать, да. Okej, na 1000 rubli. No to jest spoko, nie? Bo ja tych przejazdów to mam praktycznie mało, a dużo się dostanie. No okej. To czekamy, jedzie chyba tramwaj, chyba nasz. A jaki numer to jest tego tramwaju naszego? 11. 11.
11 nasza, no dobra. 11 będziemy jechać 20 ileś minut, tak? No, nie 30 minut czy ileś. No dobra. Kurwa, ale narodu. Chyba będą sprawdzać bilety. Nigdy nie wiedziałem, jak to wygląda. Zobaczymy, jak to wygląda tutaj, bo tu jest taka karta, którą przykładałem. No, jak to będzie, to nie wiem. Да-да-да. Все, Витюшечка, поняла тебя. У меня контролер просто билет проверяет, сейчас, поэтому я отвлекаюсь немножко. Хорошо. Ага. Ну вот, молоденько. Слушай, может, в пятницу вечером приедем? Easy peasy. Можно ехать далее. Да, потому что За прощение, что вы снимаете? для себя это блогер, себя. для своего Это канала, мысль. это для себя. Это гражданин другой страны. Główny problem jest taki, że jak wsiadliśmy tam, gdzie wsiadaliśmy, to nie było, to był pełen tramwaj. A czym bliżej jesteśmy tego parku, to tam chyba nikogo nie ma, więc jest mniej ludzi. I wydaje mi się, że tam w ogóle nikt nie jeździ, tylko my. Czyli w parku może nikogo nie być. Ta jest z KGB, nie ma, non stop siedzi przy mnie i nagrywa. Nie przyjeżdżajcie do Rosji, bo to jest ciężki temat. Siadacie w tramwaju, ludzie was obcy nagrywają. Wszyscy słuchają, patrzą. Czuję się obserwowany. А что снимаете teraz? Tak. Какая цель визита? Зачем вы снимаете? No nie znają, no nie понимаю. Выключай эту камеру. Нельзя тут снимать. To nie jest нагревать. kamera. To jest wibrator. Dobra, słuchajcie, przyjechaliśmy do parku WDNH, czyli jak to prawidłowo się nazywa? ВДНХ. Dobrze, ale od czego to jest skrót? Всероссийская выставка народного хозяйства. Okej. Już co wam napisał, bo nie kumam do końca, ale zobaczcie, jak to wygląda. Mi się to kojarzy, nie, to nie jest Tabram, albo to jest Tabram, bo jest jeszcze jedno na G, Giera, coś tam, park Gry, Их очень много. Какой конкретно? Горького. Gorkiowa chyba. W Gorkowej jest taka podobna wieża, znaczy wieża, taka brama. I to mi się kojarzy z Niemcami, z bramą brandenburską. Ale zobaczcie, jak to wygląda, no jest po prostu rewelacja. Wieczorem będzie na pewno jeszcze lepiej.